To w końcu zawieszona jest ta egzekucja, ta licytacja, czy nie jest zawieszona? Przeznaczyłem na to pieniądze zarobione na kanale. Proszę. Dzień dobry. Uważamy, że jest tyle tutaj nieprawidłowości naszym zdaniem. Więcej tak wygląda. Chcą wyłudzić pieniądze, którzy pozorują działanie. Proszę nie pisać komentarzy, że ja nie zarabiam na kanale. Syn wziął parę takich, że tak powiem, głupich kredytów, takich chwilówek. Poprosiliśmy o pomoc panią Barbarę, rzeczoznawcę. Nie wolno? Ja tego nie rozumiem, to po co to wszystko? Halo, halo, ja grab. Jedziemy do Lidzbarga, do Komornika. Mecenas tam działa, bo zaistniały duże nieprawidłowości w wycenie naszej nieruchomości. No i to już resztę poprowadzi pan mecenas. Cóż, jak ja się czuję. Ja przepisałem bez zadłużenia, syn troszeczkę przeholował. Jak to się mówi, wystarczy, że się weźmie parę głupich kredytów i można się utopić. No nie jest to łatwa sprawa, nie. A jesteśmy przed kancelarią komorniczą. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, partnerem kanału jest firma Remet CNC. Powiem szczerze, że dziesiątki lat prowadzę tego rodzaju sprawy, ale pierwszy raz się spotkałem z faktem, że nie istniała możliwość uzyskania informacji, co z naszym wnioskiem. Wnioskiem, który wskazywał na podstawową wadę i to podstawową wadę, polegając na tym, że operat szacunkowy, czyli wycenienie własności domu, który miał być sprzedawany, był dokonywany sprzed lat, gdy wyraźny przepis ustawy mówi, co roku trzeba po roku aktualizować. Chcemy mówić o tym i zadać pytanie w końcu komornikowi, no to w końcu zawieszona jest ta egzekucja, ta licytacja, czy nie jest zawieszona? Bo kilka dni nie mogliśmy uzyskać informacji, czy jest to skuteczne i w przeddzień o godzinie 11:25, czyli a licytacja miała być w czwartek o 12:00 i dopiero o 11:25 tak, już się skończyć. I my interweniowaliśmy, niemalże była interwencja i pytanie posła nawet, żeby się dowiedzieć, co się dzieje. I dowiadujemy się na dzień przed licytacją, że nie została zniesiona. Dzień przed zakończeniem licytacji my, którzy złożyliśmy już kilka dni wcześniej wszelkie dokumenty, wszelkie argumenty nakazujące to, żeby ta licytacja nie była przeprowadzona, nagle się dowiadujemy, że ona będzie i dalej będzie trwała. I ostateczny termin jest za 24 godziny rozstrzygnięcie. To było dla nas szokujące, bo wydawało mi się, że wszelkie argumenty, jakie dawaliśmy tutaj, że naruszono i przepisy formalne, a więc nakaz aktualizacji, a także przepisy różnego rodzaju proceduralne, które zmuszałyby, bo to już nie mówimy o łasce, zmuszałyby komornika do jednak dostosowania się i zakończenia przerwania tej licytacji, zawieszenia w tym zakresie tej czynności, jaką jest licytacja, bo postępowanie egzekucyjne trwa, ale już licytacja nie jest przeprowadzona. I w takim sytuacji myśmy zastosowali środek nadzwyczajny, bo jedynym sposobem, by jednak spowodować, iż ta licytacja zatrzyma się i będzie zniesiony termin, to jest tak zwane zwrócenie się do Skarbu Państwa, więc Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, o to, by my proponujemy, żebyście ten obiekt sami kupili i wy spłacili długi. My będziemy dzierżawcami, a będziemy mieli już po 5 latach prawo domagać się, że chcemy odkupić. My chcemy zatrzymać licytację. My chcemy, żeby ta licytacja, żeby własność tego nie przeszła w jakieś inne ręce. W związku z tym korzystamy z tego środka prawnego, który zawiesi, a
w międzyczasie będziemy rozważać, czy ten środek, czy każdy inny, który pozwoli zakończyć w sposób satysfakcjonujący postępowanie egzekucyjne. A więc zaspokoić wierzycieli, a uszanować prawa do tej nieruchomości. W ogóle nas dziwi, o czym mówiliśmy, że po pierwsze wybrano dom rodzinny. Wybrano to gospodarstwo, dom, w którym 3 rodziny mieszkają. Gdy pola stanowiące własność pozostawiono. To wiadomo będzie, że ktoś, kto kupuje, będzie miał ogromny problem, a więc nie jest to atrakcyjne. Wiadomo, że ci, których skierowane jest, przeżywają stres. I jakie szanse były na to, by ta licytacja zakończyła się szczęśliwie? My chcemy się teraz dowiedzieć. Idziemy dowiedzieć się i zapoznać się z protokołem postępowania licytacyjnego. W takiej sytuacji są tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy podobnych rolników. I w związku z tym dla nas jest ważne, żeby tej sytuacji, a także w każdej innej zostały uszanowane ich prawa jako dłużników. A więc pierwsze to prawo, żeby była wycena nieruchomości, była dokonana rzetelnie i aktualizowana, czego tu nie zrobiono. No i drugie, żeby wybór, jak będziemy zaspokajać się, nie dotyczył czegoś najbardziej bolesnego dla rolnika, a więc wybór jego gniazda rodzinnego, w której rodzina ma być, które zabezpieczyły się oczywiście, bo tam są służebności różnego rodzaju. W związku z tym ja nie rozumiem, jaka racjonalność w tej sytuacji i w podobnych sytuacjach mogła skłonić komornika do tego, żeby wybrać ten sposób. No, nie chciałbym myśleć nawet, że chodzi o dokuczenie, o jakieś coś, co byłoby niegodne funkcjonariusza publicznego, jakim jest komornik. No ale nie rozumiemy, dlaczego ten sposób wybrano. Ja z obserwacji moich, z informacji od rzeczoznawców, kolegów prawników, mówimy, że mamy z tym problem. Że ten przepis ustawy o obowiązku aktualizacji operatu szacunkowego po roku, czy nie uległ zmianie stan i czy nie uległ zmianie wartość tego, co cenimy, jest niestety nieszanowany często. Powiedzmy sobie szczerze, rolnicy nie mają, często już zadłużeni, opieki prawnej. I tutaj jedna rzecz, którą chciałbym podnieść, którym się nie mogę od lat pogodzić. Otóż rolnicy, którzy zwracają się o pełnomocnika z urzędu, jak wykonuje dziesiątki lat te czynności, nie dostają. Nie znam sytuacji, żeby dostał z urzędu, bo sąd odpowiada, my bezpośrednio nadzorujemy, my jako bezpośrednio nadzorujący pilnujemy, żeby pana jako dłużnika prawa nie zostały naruszone. A potem się okazuje, bo skąd ma rolnik wiedzieć, że naruszono ten święty przepis o aktualizacji? Skąd rolnik ma wiedzieć, że naruszono święty przepis najmniej dotkliwego środka, nie dom, być może pole, być może jakiś sprzęt. I w związku z tym boję się, że jest jeszcze dużo krzywdy. Skąd? Na prawnika nie stać, tak? Co do zasady, tak? No to po to jest pełnomocnik z urzędu. A oni mówią, że nie trzeba, bo ja nadzoruję. To jak ty nadzorujesz, jeżeli godzisz się z tym, że jest nieaktualny operat? Idziemy do komornika, zobaczyć, jak się zakończyła ta urzędowa czynność licytacji pana domu rodzinnego. Panie aplikancie, proszę tu z dokumentami, które będziemy wręczać. Tak idzie. Tu. Proszę. Proszę. Proszę, tak jest jako pełnomocnik. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. I chcemy uzupełnić jeszcze. To idę po prezent. Proszę bardzo. To jest drugie uzupełnienie wniosku. Dobra, to będzie do akt, tak? Tak. To dla Państwa. Przy każdym aktualizację. I teraz mam taką prośbę. My chcemy zapoznać się z protokołem, czyli akta
tejże czynności, No to jakie trzeba była będzie umówić z licytacja. panem komornikiem się. A nie mamy dostępu? No bo ja bez pana komornika nie jestem w stanie tutaj, nie mam pełnomocnictwa do okazania dla państwa akt. Znaczy, no to tak jak od kogo umawialiśmy- pełnomocnienia? Od komornika. Tak, ja nie jestem uprawniona do okazywania akt, tak? Rozumiem. No tak jak Bo my wcześniej dostaliśmy tą umawialiśmy. informację, na którąśmy długo czekali, zresztą kilka dni. To tylko chodzi Dostaliśmy- o protokół licytacji, no? Nam chodzi o protokół licytacji, bo ja muszę mieć jako Tylko ani żadnej- udokumentowane, Jasne. że czynność prawna, jaką my żeśmy wykonali, a więc dokument z KOWR-u wskazujący na to, iż rozpoczęliśmy procedurę przekazywania na rzecz Skarbu Państwa, że to spotkało się z takim zgodnym z prawem reakcją, jaką jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego i chcemy, żeby to było Jasne, w protokole. Natomiast Bo my nie dostaliśmy informacji, myśmy dostali tylko informację, że nie został zniesiony termin licytacji, a nie mamy żadnej informacji, stąd też po raz kolejny przybyliśmy tutaj, żeby się dowiedzieć, co dalej z naszym wnioskiem. jasne, natomiast ja przyjmuję korespondencję, przekazuję ją dalej, tak, do pana Tak. komornika, natomiast tak jak powiedziałam, do wglądu do akt, tak jak ostatnio tutaj pan był u nas, oglądał, umówiliśmy się, był pan, zrobił całą fotokopię, czy też do udostępniania dokumentacji, no to już zapraszam w Też. poniedziałek z komornikiem, tak, żeby tutaj rozmawiać. Czyli nie jesteście w stanie nam Ja nie udzielić jestem panu pomocna. informacji, czy ta licytacja, to znaczy, czy nasz dokument, jaki żeśmy przedstawili, został uszanowany i czy została zniesiony. Wszelka już, dokumentacja trafiła do komornika, tak jak powiedziałam. I- a Natomiast potem? do udzielania informacji zapraszam, żeby kontaktować się Czyli w pani poniedziałek z nawet nie ma komornikiem. wiedzy. Ja nie mam wiedzy i ja też nie jestem upoważniona do tego, żeby udzielać informacji, tak? Zapraszam w poniedziałek, w poniedziałki jest komornik i wszelkie informacje. To znaczy, uzyskacie państwo. my zwrócimy się, żeby komornik nam po prostu udostępnił, przygotował do nas całą dokumentację tej sprawy, a niezależnie od tego my będziemy chcieli porozmawiać z sądem, dlaczegoż to tenże komornik tak długo zwlekał z rozstrzygnięciem dla tego starszego pana, jego rodziny, z decyzją, czy nasz wniosek został uszanowany. Oczywiście. Dobrze. Dobrze. To dziękuję na razie. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Proszę, proszę, proszę. Ja tak się zastanawiam nad takim problemem prawnym. Czy nie powinna być możliwość, że jeżeli ktoś przychodzi z pełnomocnictwem, nie chcę tej dziewczyny, że tak powiem, już tutaj stresować, bo to ona ma swego przełożonego, ale że jeżeli ktoś przedkłada dokument, pełnomocnictwo, że jest, uczestniczy jako strona czy pełnomocnik w sprawie, to ja nie mogę być zmuszany tylko raz w tygodniu. A tak. Tylko powinno być upoważnienie już do okazania akt. My nie chcemy, żeby ta dziewczyna poza czynnością techniczną pokazania nam akt, który musimy przeczytać, zdjęcia sobie zrobimy, wykonała je. A sytuacja, kiedy legendarny komornik raz w tygodniu przyjmuje, rozumiesz, no to i wtedy dopiero to ja przeanalizuję, ewentualnie wystąpimy również w tej sprawie. Wraz z zarzutami wystąpimy o naprawę tej sytuacji, żeby ktoś, kto nadzoruje, żeby przeanalizował. Bo tak jak pan przyjdzie, to dla pana komornik jest w poniedziałek. Dla mnie jest to sytuacja absolutnie niezrozumiała. Otóż jeśli ja, będąc stroną czy pełnomocnikiem, Tak, tak. idę do sądu, to oczywiście wykonuję wcześniej telefon, umawiam się, żeby przygotować mi akta. Tak, tak, tak. Kiedy mogę przyjść, Do wglądu. zapoznać się, zrobić zdjęcia. Nie mam żadnej konieczności kontaktowania się z sędzią, który orzeka w tej sprawie. Takie czynności są naturalne i decyzje w tej zakresie mogą być tylko jedne.
że dzisiaj, jutro czy pojutrze, bo być może nie mamy sali, być może jest natłok tych osób, które chcą zapoznać się z aktami sprawy, ale nie ma tu potrzeby jakiejkolwiek, bo to jest moje święte prawo. Jeżeli jestem stroną, chcę wiedzieć, co się dzieje ze sprawą, w jaki sposób ona jest odnotowywana, prowadzona akta tejże sprawy, żeby ewentualnie wnieść jakieś zastrzeżenia, że czegoś nie uwzględniono, coś powinno się jeszcze uzupełnić. Także dla mnie jest to absolutnie niezrozumiałe, bo jakaż może być decyzja komornika? Nie rozumiem. Nie wolno? No, ja tego nie rozumiem, to po co to wszystko? Po to ma sekretariat. Oczywiście obserwują, żeby nikt nie zniszczył z akt, nie dokonał jakiś to rozumiem, ale zapoznać się z aktami własnej sprawy, to dla mnie jest święte prawo, które akurat nie tutaj zostało naruszone. No. Tutaj w Lidzbarku Warmińskim jest to troszeczkę inaczej wygląda i tutaj można by powiedzieć, że troszkę jest to tak, jeśli chodzi o inne państwo się tutaj stworzone, inne zasady, żebyśmy w końcu po tylu dniach dowiedzieli się po weekendzie, gdzie żyje się w przekonaniu, że a nuż już nie jestem właścicielem tegoż gospodarstwa. To takiej sytuacji nie może być. Będziemy w poniedziałek, jesteśmy cierpliwi. Dobrze, No, dobra. dobrze. Uważamy, że jest tyle tutaj nieprawidłowości naszym zdaniem. Chcemy skorzystać z prawa do zasygnalizowania sądowi nadzorującemu tę egzekucję, że oto należy w trybie tegoże nadzoru wydać zobowiązujące komornika zarządzenia. A więc wszystko to, co zostało zaniedbane, żeby zostało poszanowane prawo, jeśli prowadzona egzekucja, to z poszanowaniem wszystkich norm. Dla nas najbardziej bolesne jest to, że powiem, że nie było operatu, ale jeszcze bardziej to, że nie wybrano środka najmniej dotkliwego, a więc skupiono się na budynku rodzinnym, na osoby, które sobie trudno wyobrazić, jeżeli miałaby być skuteczna ta licytacja, ich los późniejszy. Natomiast prawo wyraźnie mówi, musi być najmniej dotkliwy. A jakiż może być bardziej dotkliwy niż pozbawienie własności domu? Tak? Także to jest nasze dzieła, w którym przedstawiamy i operaty, i różnego rodzaju spostrzeżenia dotychczasowe z prowadzonej egzekucji, które ma skłonić chociażby wagowo prezesa sądu, ewentualnie prezes sądu ma nakazać sędziemu, żeby porządnie, dokładnie zbadał słuszność naszych zarzutów. Idziemy. Proszę. Idziemy. Jesteśmy tutaj w gospodarstwie. Poprosiliśmy o pomoc panią Barbarę, rzeczoznawcę, która dokona tego, z czym spóźnił się komornik przez kilkanaście miesięcy. A więc dokona tak zwanej aktualizacji operatu szacunkowego, czyli wyceny rzeczywistej, aktualnej wartości nieruchomości, które ma być według rzeczywistej wartości wystawiona na licytację. I w związku z tym nasze wszelkie prawnicze zarzuty, jakie formułowaliśmy w obronie pana Romana, są zarzutami, które w znacznej mierze sięgają do wyników właśnie tegoż operatu szacunkowego, na który czekamy i który by ewentualnie pokazał zakres ewentualnego ryzyka, jakie by było przeprowadzenie licytacji dzisiaj. Na podstawie transakcji sprzed 4-5 lat. No tak. To jest ważne, że został stary 27 lat, 7 miesięcy, a powinien w ciągu 12 miesięcy już aktualizowany. Wiem, o co panu chodzi, I w związku z tym, ponieważ minął tak długi okres czasu, to w tamtym operacie były oceniane transakcje sprzed 4-5 lat. To jeszcze w tej chwili to sprzed 7 lat. Cofnąć się z tym. No tak, no. To wygląda okropnie.
Dzień dobry, jestem rzeczoznawcą majątkowym, nazywam się Barbara Czerniecka-Rychalska. Jestem rzeczoznawcą od 1996 roku, więc mam dosyć spory staż zawodowy i sporo wycen za sobą. Przyjechałam na zlecenie kancelarii Lechobara i współpracownicy. Przyjechałam tutaj wykonać operat szacunkowy, wycenę tej nieruchomości. Wycena nieruchomości kończy się utworzeniem na koniec dokumentu na piśmie, który się nazywa operatem szacunkowym i mniej więcej tak wygląda. Chcąc wykonać wycenę nieruchomości, musimy tę nieruchomość obejrzeć. Jeżeli to jest nieruchomość zabudowana, musimy ocenić jej stan techniczny, zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny, więc rzeczoznawca również sporządza dokumentację fotograficzną tego, co obejrzał. Czasami trzeba dokonać pomiarów z natury budynków, jeżeli nie ma dokumentacji technicznej. Więc po przyjeździe do nieruchomości państwa Rubinowicz musiałam obejrzeć tutaj najpierw dom i ocenić jego stan techniczny zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Następnie stodołę. Jest to stodoła drewniana, dwuklepiskowa, tak? Tak. Tak jak się tutaj dowiedziałam od Tak, Państwa, bo tak, oczywiście na każdych oględzinach przeprowadzam wywiad z właścicielami nieruchomości. Tu jest obora murowana. Zapewne fundamenty są z kamienia polnego. Tak, z kamienia polnego są bardzo głębokie fundamenty, bo Tak pęki kiedyś źle- budowano, tak. tak. Kamienie są potężne. Pęki, ściany murowane ściany grube. z cegły ceramicznej pełnej. Tak, Strop jest drewniany drewniany. i dach jest skryty dachówką. Dach jest kryty Wewnątrz dachówką. obory tam są stanowiska dla krów. Tak, dla krów. W Y, tej części obory jest warsztat tutaj. Tu na Rozumiem. tamtej. Pomieszczenia gospodarcze. Tak, gospodarcze, warsztat jest. No, a tam jest bydło, tam jest. U góry jest magazyn na słomę, na siano. Są to budynki z 1930 roku. Budynek Tak, mieszkalny jest z prawdopodobnie. 1910. Stodoła pani rzeczoznawców była stawiana podobno przed samą wojną, dlatego że ludzie, którzy tu przyjechali w 1946 roku, już nie żyją, ale opowiadają dla mnie, że jak przyjechali tu w 1946, to drewno na tej stodole się świeciło. Była postawiona przed samą wojną dosłownie, bo jeszcze nie zdążyło szczernieć to drewno. To znaczy w ewidencji gruntów i budynków jest informacja, że stodoła została wybudowana w 1930 roku. No możliwe. Możliwe, ale często zapisy w ewidencji gruntów nie zawsze są precyzyjne. No tak. Bo to tak. wiele rzeczy zostało ustalonych tylko na podstawie opisów czy tak. zeznań jakichś tam Tak. mieszkańców. Tam jest płyta gnojowa, tak? Tak, jest, Płyta jest. obornikowa, Jest, no jest. ale to jeszcze chyba z lat... To żeśmy my tam ją częściowo robili, dlatego że tu, pani Barbaro, tu obora była głęboka tak zwana. Rozumiem. I Są drzwi, to po prostu dół był na... Jak ja stałem, to miałem próg na wysokości oczu, czyli to taki... było pewnie raz do roku wywożony obornik. No, wywożony był po prostu wiosną. Bydło latem było na polu. No i w 1973 roku robiliśmy pierwszą modernizację. To znaczy woziło się kamień, gruz, żwir, żeby usuwało się obornik, żeby zasypać ten dół. No i no cóż, Każdy Teraz rzeczoznawca obora musi jest obejrzeć płytka. wnętrze budynku. teraz obora jest płytka, tu poszło masę betonu. Nie wiem, po co chłopak założył ten świetlik. Tak jak stałem na środku obory, to próg ten był na wysokości dosłownie mojej głowy. Taki był dół wielki. A pan wylewał posadzki i tak... To znaczy wylewaliśmy posadzki. Były dwie modernizacje. Pierwsza była, tylko robiło się na płytko oborę i była ta linia stoisk dla bydła. Nie było tamtej strony robione. A w 1978 roku była robiona druga modernizacja. Był założony zgarniacz obornika łańcuchowy. Pętla 76 metrów i wyciąg na tamtą stronę, ale teraz ja jestem na emeryturze, jest parę sztuk bydła. Nie warto amortyzować tego łańcucha i Rozumiem. pilnować go. Wywozi się taczką po prostu od tych paru sztuk. Dobrze, dziękuję. To możemy przejść do następnego budynku. Tak. Bardzo często właściciele nieruchomości nie wpuszczają do wnętrza budynków biegłych sądowych, którzy przyjeżdżają na oględziny nieruchomości wraz z komornikiem.
Jest to moim zdaniem zła praktyka niektórych właścicieli, ponieważ nie unikniemy w ten sposób egzekucji. Pojawił się ostatnio przepis, że rzeczoznawca majątkowy może zrobić oględziny nieruchomości tylko częściowe, jeżeli jest w stanie ocenić mniej więcej chociażby stan techniczny tych budynków. Pojawił się przepis, że można zrobić wycenę bez oględzin dokładnych tej nieruchomości, a może być taka sytuacja, jak w przypadku na przykład państwa Rubinowiczów, że budynek z zewnątrz wyglądał na wymagający remontu, a w środku jest wyremontowany w wysokim standardzie. I jeżeli nie wpuścimy rzeczoznawcę majątkowego, to on nie zobaczy tego remontu wykonanego w wysokim standardzie i oceni nieruchomość jako stan techniczny na przykład średni albo słaby. Biegły sądowy jest osobą niezależną, jest osobą powołaną przez sąd. Drodzy Państwo, jeśli nie wpuścicie rzeczoznawcy majątkowego, aby mógł prawidłowo przeprowadzić oględziny, wasz majątek może być źle wyceniony. Stodoła widać, no stodoła jest poza tym, no cóż, drwalka. Koło obory znajduje się drewutnia. Tak. Proszę mi powiedzieć, ona ma fundamenty, ta drewutnia? Ma fundamenty, ma częściowo po tej stronie postawiona bardzo nisko kamuszki w ziemi, bo tam teren spada, tam jest fundament, a tu fundament jest słaby, będę ją dźwigał, bo tutaj zaczyna mi siadać podwalina. Ja sam ją stawiałem, Czy ona została pobudowana na miejscu starego? tak, na miejscu była drwalka, tylko że była trochę wyższa i była z płaskim dachem. Tylko ona była waląca się i na tym samym fundamencie Czyli wymienił pan generalnie deski, bo dach... Nie, była rozebrana, ta stara się waliła. Musiałem ją rozebrać do fundamentu i tak jak widać było robione drewno przez cieśle, żeśmy stawiali ją na kamieniach tutaj tak jak było, proszę bardzo. Tu wszystko jest, drewno było nowe dawane. Czy tam jest posadzka wylana, Nie, czy nie, to jest nie. bez posadzki? W drwalkach tropisko? nie ma posadzki, trocina leży, trzaski trocina, nie ma posadzki. I tam jeszcze znajduje się jeden budynek A to gospodarczy, garaż ten to jest do rozbiórki, to jest walący się garaż. czyli garaż do rozbiórki. Garaż do rozbiórki. Teraz proszę mi opowiedzieć o budynku mieszkalnym. Budynek mieszkalny jest z 1910 roku, przynajmniej tak jest w ewidencji gruntów i budynków. Również ma... 1910. Tak. A w zapisie tam na werandzie jest wyryte, że on jest 1870 któryś, on ma dokładnie 170 parę lat, bo jest wyryte na belce, na strychu jest wyryte 1800 któryś rok, dokładnie nie pamiętam. Jest. Cieśla tam po prostu wyrył. Bardzo ważnym elementem wyceny nieruchomości jest wywiad z właścicielem nieruchomości, ponieważ posiada różne informacje, których nie ma w oficjalnych dokumentach. I w oficjalnych dokumentach w ewidencji gruntów i budynków rok budowy tego budynku jest określony jako 1910, a faktyczny rok budowy jest 1800 tam któryś dom ma dosłownie 170 parę lat w tej chwili. Kiedy były przeprowadzane remonty? Tu był w zeszłym roku, późno jesienią zrobiony generalny remont, bo elewacja stara się sypała, więc tynk był zbity do czystej cegły. Tutaj został wyciągnięty dach na tej przybudówce, dlatego że tu był dach zrobiony na równi ze ścianą, nie było tego okapu, to żeśmy dach wyciągnęli, żeśmy belki wyciągnęli, murłaty, no i dach został wyciągnięty na te tam bodajże ponad 2 dachówki, żeby nie lało się po ścianie, no oprócz tego no zarzucony był mocny tynk i oblachowanie, prawda, fundamentu. Tu fundament jest, kamienie są polne, pod budynkiem są 4 piwnice i tam są ogromne głazy. I ciekawa rzecz, że jak tynk się sypał tego, ale na ścianach nigdzie nie było pęknięcia, czyli fundament jest solidny, bo tam są głazy dosłownie, w piwnicach są sklepienie i głazy są tak potężne, że widać było, że to po prostu jest budynek bardzo stary. No zależy mi na tym, żeby ten budynek utrzymać, nakład na to poszedł spory. Jeszcze w przyszłości będę miał zamiar, jak dożyję, jak dam radę dach przysypać, bo dach należałoby też przysypać cały. Chociaż krokwie są zdrowe, no ale deska, łata, dachówkę wymienić. Ten remont robiłem ja w zeszłym roku jesienią, tak jak widać. Natomiast ściana szczytowa od murłaty, łącznie z z wieńcem,
wieniec zalany i od wieńca została wymurowana nowa ściana, dlatego że murłata spróchniała, bo też dach był bez okapu. Oczywiście zbrojenie było założone. No i wymurowali od wieńca, wymurowali do szczytu nowość. I to robił właśnie mój syn Daniel. To było w 2013 roku. Na ten remont tego domu poszedł dość duży nakład, no bo to dosłownie poszło na to 70 000 złotych. Na zrobienie tych tynków. Tu musieliśmy na przybudówce wyciągnąć dach, dlatego że tu dach był zrobiony na styk ze ścianą i wiadomo, opady, deszcz, śnieg, to wszystko zaciekało po tej ścianie. Tynk się odparzał, sypał się, więc został wyciągnięty dach, zrobiony okap na dobre 2 dachówki. No i obrobione to jest blachą. No zostały wymurowane nowe kominy i piorunochron założyliśmy nowy na dachu, dlatego że stary piorunochron był tak skoronowany, że już on tam na pewno już, jeżeli działał, to bardzo słabo, albo już w ogóle nie działał, co było już niebezpieczne. No i zostały założone nowe rynny, no i fundament został, bo tu jest praktycznie to przybudówka jest na fundamencie z cegły, bo ona była trochę stawiana później, ale cały dom stoi na fundamencie z dużego kamienia polnego. No i ten kamień został z góry obrobiony, to znaczy tynk został zakończony tak, że tak powiem, obróbką blachy, żeby nie zaciekało po fundamencie, żeby woda nie dostawała się na styku tych kamieni, gdzie kamień się styka z murem. I jeszcze jedno powiem, że zostały wymienione okienka. 2 okna zostały wymienione tam w tej ścianie, gdzie ja mam pokój, bo tam jeszcze miałem drewniane okna, więc założyłem okna PCV. No powiem szczerze, że wstyd mi było za ten dom, bo się tynk sypał, bo to było tylko poprawiane od czasów, jak tu jeszcze ojciec mój tu gospodarzył, to elewacja była poprawiana w ten sposób, że miotełko rzucony był na ściany, tak zwany baranek. No ale wtedy tynk był, to były lata 70. Jak 78 rok był, czy 9, to jest kupa lat, prawda? Bo to jest już ładnie ponad 40, bodajże 6 lat. I teraz ten tynk wyglądał strasznie, sypał się, więc postanowiłem to zrobić i przeznaczyłem na to pieniądze zarobione na kanale. Przecież ja z mojej emerytury rolniczej, wszyscy dobrze wiedzą, jaka jest rolnicza emerytura i mam 300 parę złotych plus 300 parę złotych za to, że pracowałem w Bieszczadach, w lasach. To stamtąd mam z ZUS-u mam 300 parę złotych. No to za takie pieniądze nie dałoby się zrobić. Emerytura rolnicza plus ten ZUS. Takiego remontu, bo sami wiecie dobrze, co dziś to znaczy, jakie są ceny, cokolwiek. Na to poszło 70 000, które zarobiłem na kanale. Proszę nie pisać komentarzy, że ja nie zarabiam na kanale. Ja byłem u prawnika, ja dobrze wiem, jaką umowę ja podpisałem. I ja swoje procenty, ja mam znacznie więcej niż od tych, co prowadzą kanał. Ja wiem o tym dobrze. Ja mam wyciągi z Irlandii co miesiąca. Irlandia, Dublin, może czyta się Dublin, ale pisze się chyba Dublin, może ja to mylę, wybaczcie mi, bo ja nie mam wyższych studiów, tylko mam szkołę zawodową. Po ocenie zewnętrznej stanu technicznego musimy ocenić również stan techniczny wewnętrzny, ustalić, jakie były ostatnie remonty. Jeżeli chodzi o nasadzenia i rośliny, obok tutaj jest właśnie sad. Synowie sadzili te żywopłoty tutaj, te iglaki, tam jest ogródek warzywny. Proszę mi powiedzieć, jakie tu jest uzbrojenie? Czy jest wodociąg? Tak, wodociąg jest woda państwowa. Jest też własna studnia. Energia elektryczna jest. A jak jest rozwiązana kanalizacja? Kanalizacja jest rozwiązana dobrze, dlatego że syn dostał projekt w gminie i założył oczyszczalnię ścieków przydomową. To chodźmy tam. Proszę pokazać. Proszę, przejdzie pani tu, proszę za mną. To jest przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków, tak? Bo tam warunek był, że oczko wodne musi być, tak? Na oczyszczalni jest oczko wodne, które działa, oczyszczalnia działa bardzo dobrze. Tu jest oczko, proszę. A czy tu jest linia telefoniczna, światłowód? Światłowód był, ale w
tej chwili światłowodów się nie korzysta. Ale to nie o to chodzi. Ważne Jest jest, światłowód. że to jest element uzbrojenia, sieci uzbrojenia terenu jest i w każdej chwili może pan się Jest podpiąć, więc to Rozumiem. jest istotne, czy jest światłowód. czy Jest nie. światłowód, jest. Dobrze. Był robiony, jest. A proszę pokazać mi jeszcze, jakie są zasiewy na polu w tym momencie. Niech pan nie mówi, co będzie, tylko co jest. A co jest, no Bo to... to, co będzie, to... No ale wiosna, pani Barbaro, wiosna to czas zasiewów. No Ale czas, wyceniamy na ten moment. na ten moment, no to trawy są. Trawy, koniczyny trawy są wsiane tam w polach są. No i to musimy przejść tam, w tamtą stronę. Na tej działce 1 hektar, to ona jest w tą stronę. Bo tam na innych polach to mnie nie interesuje. Te- Wyceniamy te nieruchomości. te dwie działki, to będą obsiane owsem i soczewicą. Czyli one są przygotowane do siewu, tak? Tak, no trzeba zrobić wiosenną uprawkę i siać. No, grunty rolne Czwartej klasy, czwarta klasa, czwarta, piąta. tak. Rzeczoznawca majątkowy musi ocenić, jeżeli chodzi o grunty rolne, więc bonitację, czyli jaka to jest klasa użytków. Musi uwzględnić poziom kultury rolnej, rozłóg. A jeżeli są zasiewy czy jakieś uprawy, no to trzeba je również wycenić. Akurat do tego celu, jaki tutaj jest wpisany w operacie. W operacie są zawarte wyliczenia, jak również analiza rynku, czy na danym rynku wartość nieruchomości rośnie, czy maleje, czy też nic się nie dzieje na tym rynku. W operacie oprócz wyliczeń są załączone istotne dokumenty, czyli badanie księgi wieczystej albo wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków, mapa zasadnicza, ewidencyjna, zaświadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego albo badanie tego planu przez rzeczoznawcę. I taki operat szacunkowy jest ważny rok. Po roku, czyli po 12 miesiącach, należy albo go zaktualizować, albo przeprowadzić ponowną wycenę nieruchomości. Jeżeli chodzi o rynek nieruchomości rolnych, jest on bardzo dynamiczny. Ceny gruntów rolnych, one bez przerwy, że tak powiem, idą w górę, powiem tak kolokwialnie. Obserwuje się trend czasowy, zależy w których rejonach Polski, ale przeważnie jest to 1-2%. Na rynku pod Olsztynem nieruchomości rolnych rolnicy kupują ziemię i płacą za nią coraz więcej. Także za każdym razem należy jednak sprawdzić, czy w ciągu roku nie zmieniły się ceny nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy może brać, tutaj do porównania w operacie szacunkowym, może brać transakcje zaistniałe 2 lata wstecz od daty wyceny. Więc jeżeli operat był, tak jak tutaj w przypadku pana Romualda, wykonywany w 2023, poprzedni biegły brał ceny z roku 2003, 2002 i 2001. Także proszę zauważyć, ile to jest czasu pomiędzy 2021 a datą dzisiejszą. Więc mogło się tutaj zmienić coś na rynku i należało to sprawdzić. Jeżeli komornik zlicytuje nieruchomość o zaniżonej wartości, to traci zarówno dłużnik i tracą jego wierzyciele. Ostatnio sądy czy komornicy, nie wiem kto tam, uważają, że można dokonać licytacji na podstawie operatów starszych niż roku. No i uważam, że to jest błąd, ponieważ rynek nieruchomości jest bardzo znacznie, wszyscy wiemy, że ceny poszły w górę, prawda, a ceny gruntów rolnych nieustannie idą w górę. Nie wiem, do kiedy się utrzyma ten trend, ale należy go cały czas monitorować. Po to są właśnie wyceny nieruchomości, po to ustawodawca wymyślił, że po roku trzeba tę wycenę albo zaktualizować, albo zrobić ją na nowo. Dzięki temu, iż pani Barbara, rzeczoznawca, zrobiła odrębny, nowy, aktualny operat szacunkowy, pojawił się dla nas bardzo ważny argument. Tu już nie chodzi o samą normę prawną, żeby przestrzegać po roku,
która jest niestety łamana. Ale tu jest wykazane, co może, do czego doprowadzić może to nieprzestrzeganie tej normy. Jakie to skutki mogą przynieść, zwłaszcza dla wierzyciela, bo my mówimy, dłużnik jednak jest komuś coś dłużny. Natomiast wierzyciel musi mieć ciągle nadzieję, że swoimi działaniami ten dług odzyska. Także w sumie dwie strony są zainteresowane. I tutaj uważam, że rola rzeczoznawców, rola tych, którzy wskazują, jaka jest wartość, jaką można otrzymać cenę, zmierza do tego, żeby zostało podstawowe prawo ochrony własności zrealizowane. Bo o to chodzi także w egzekucji. Panie mecenasie, w zeszłym roku z mojego kanału tutaj starałem się wpłacać komornikowi, żeby zmniejszyć to zadłużenie, bo nie bardzo nawet wiem na dziś dzień, jakie ono jest, bo dlatego, że jak byłem komornika, to komornik powiedział mi, dałem mu tam dowód, że ja wpłacam, on powiedział, panie Rubinowicz, pan nie jest stroną. Ja panu nie powiem, ile jest zadłużenia. No i cóż, więc ja dalej wpłacałem. I w ciągu roku wpłaciłem z mojego tam, no po prostu pieniądze z kanału, które zarabiałem, to część spłacałem. Wpłaciłem ponad 75 500 zł, dokładnie, bo mam to policzone. Były momenty, że płaciłem po 2, po 3, po 5, po 6, po 10, tu nawet jest gdzieś suma, proszę bardzo, tu jest gdzieś bodajże 10 000. 10 tysięcy, tak, tu jest, proszę bardzo, tu jest 500, tam jest 10, tam będzie 11 bodajże, bo to jest właśnie dokument, jest wyraźnie napisane komornik sądowy, tak? Jest, proszę bardzo, 11 tysięcy i słownie, 11 tysięcy złotych i jeszcze odczytamy datę, jaka tu była data wpłaty, to będzie na dole, tu będzie. 31 październik 24. Tak. W 24 roku sporo płaciłem, w 25 też jeszcze płaciłem, ale później jak zgłosiła się ta firma Tarcza Sprawiedliwości, bo taka firma się pojawiła tu u syna, więc ja przestałem płacić, bo nawet im wpłaciłem parę tysięcy, myślałem, że oni coś pociągną. No i tutaj właśnie jest dowód na to, pan sam widzi, pan mecenas, Tak. że to jest dowód, te wszystkie papiery są policzone, jest w sumie 75 500 zł. I jak będę mógł, to będę dalej spłacał. No cóż, chcę ratować po prostu to gospodarstwo. Nie ja zawiniłem, ale chcę je ratować. Ja rozumiem, że to dowodzi na to, że z jednej strony gospodarstwo przynosi dochód, czyli jest to Tak, dochód, tak. plus jak słyszę, również współpraca z kanałem, także wiadomo. pozwala wzmocnić Wasze starania o zaspokojenie wszystkich tych wierzycieli. Czyli Państwo jesteście taki multi zarabiający z jednej strony jako rolnik, z drugiej strony tak. taką tą działalność, że Tak, tak powiem, tak. Artystyczną nawet świadczycie. Jeżeli mnie można, ja jestem człowiekiem niewykształconym. Moja artystyczność to umiem siekierą machać i młotkiem. No, widocznie to też interesuje. To ludzi interesuje. No i umiem byka wziąć za rogi podobno. O, No. i to może najbardziej. Ale, ludzi wzięło. tak, ale wracając do tego, to świadczy, że jest wola, bo nikt nie może Jest, powiedzieć, mamy ochotę. że oto dłużnik przecież uchyla się, ucieka. Tu jest dowód, że ja chciałbym spłacić to. Czy będę miał możliwość, czy dożyję, czy będę miał siłę, nie wiem, ale Powiem staram tak, się, staram się. udało nam się, wydaje mi się, że udało nam się, bo mamy pewne trudności z informacją od komornika, ale udało nam się już licytację jakby zatrzymać. Oczywiście ta propozycja, która jest propozycją złożoną do KOWR-u, jest propozycją, która nie jest wiążąca. To jest propozycja, której gdyby stracilibyśmy szansę na zaspokojenie, zaraz powiem w jaki sposób, to wtedy trudno. Państwo chce pomóc w ten sposób, że przejmuje długi, spłaci i daje szansę rolnikowi dalej prowadzenia gospodarstwa już jako dzierżawca z pierwszą zasadą i chce, żeby odkupił od państwa, jak stanie na nogi. To jest bardzo ważny taki gest bardzo państwa. ważny, bo to Natomiast ja uważam, że nie musimy do tego doprowadzić. Oczywiście zbyt dużo już się dzieje szkody wyrządzane przez te różne firmy, które czytając w ogłoszeniach, że jest licytacja, zgłaszają się i proponują usługi w rodzaju właśnie restrukturyzacji. Ta idea restrukturyzacji, która i kancelaria jak gdy zrodziła się, bardzo aktywnieśmy propagowali i realizowali, ona jest
tu mogłaby pomóc, tylko nie robiony przez ludzi, którzy chcą wyłudzić pieniądze, którzy pozorują działanie i których wiem, my wrócimy do tej sprawy, który wiem, że jeszcze zamieniają swój brak skuteczności w kwotę 50 000 złotych, które od was oczekują. Tak, Bo tak. takie wezwanie. Ale to zamknijmy. Ja byłbym za tym, żebyśmy spróbowali wykorzystać ten środek prawny. Dziwnie. On nie zawiesza egzekucji ponownej, ale jeżeli byśmy zrobili uczciwie, jeżeli byśmy rzetelnie, pokazując wszystkie argumenty przemawiające za tym, żeby można było, po pierwsze, być może rozłożyć, bo to jest pierwsze, rozłożyć. Pan jest w stanie 75 000 rocznie. Jest to istotna kwota, tak? I teraz rozkładamy. Dalej, być może umarzamy, pokazując wśród tych wierzycieli, że ci mają i tak 100%, a ty nie będziesz zaspokojony, jeżeli my zaczniemy ten najbardziej drastyczny sposób licytacji, bo jest hipoteka i zabezpieczenie. tak. Natomiast można, przeprowadzając negocjacje, pokazując w głosowaniach, kto jest za, spowodować, że ta oferta będzie po pierwsze niższa, po drugie będzie rozłożona na raty, czyli pozwoli żyć. I po to były te restrukturyzacje. One były po to, żeby ratować gospodarstwa. Ratować. Dzisiaj nie jestem w stanie wszystko, ale spróbujmy jeszcze na ileś lat zmniejszyć, bo jeżeli nie, to mówimy temu na końcu kolejki, mówimy, to ty i tak nic nie dostaniesz. A zrobisz pewną krzywdę, bo gospodarstwo mogłoby produkować i funkcjonować. Ja tylko tutaj wtrącę, że przepraszam, że się panu, Nie, tak przepraszam. że po prostu wchodzę tu w słowo, ale chciałem nadmienić, że po prostu jak syn wziął parę takich, że tak powiem, głupich kredytów, takich chwilówek, to wiadomo, że one procentują, tam są bardzo wysokie procenty. I to niestety uważam, że to go utopiło. Że ten dług tak tam... Słusznie pan wspomniał, po prostu był okres, kiedy nie było ograniczeń. Teraz jest ograniczenie. Trzeba sprawdzić te wszystkie firmy pożyczkowe, W państwie prawa, że czy to można dawać kredyt na 100% czy 140%? czyli po prostu uczynić to, iż coś, co narusza prawo, a jest granica określona, granice, do której może być wysokość. Mało tego, w tych umowach, umowy, które przy okazji są zawierane, są umowami lichwiarskimi. Po prostu należałoby tych wszystkich naszych wierzycieli tutaj, którzy się składają i na razie występują w egzekucji, sprzedać i wyrzucić. I trzeba by było sprawdzić, na ile... Ja wierzę w to, że wierzę w rozsądek nawet komornika. Przecież komornik sam podejmuje pierwszą decyzję i często się zdarza tak, że on zawiera jakby umowę z dłużnikiem. Jesteś zdolny spłacić rocznie tyle. To ja przekonam tych swoich wierzycieli, którzy mnie zlecili, że słuchaj, jeżeli będziemy robić sprzedaż, z natury rzeczy przestaje istnieć gospodarstwo, części gospodarstwa nie dadzą tyle, co spokojne spłacanie. Ja nie Czyli będę mógł pracować, komornik, nie daj będę miał- Boże, żeby poszedł na to i wtedy zaproponował, jak nie, wracamy do restrukturyzacji. Ona nie zatrzyma, ale ja spróbuję pogodzić te różnego rodzaju działania. Na razie moim zdaniem, mamy na razie spokój i teraz jest czas na refleksję. Jak z tego wyjść? Jak wyjść? Żeby i wierzyciele byli zadowoleni i mogło funkcjonować gospodarstwo, bo to jest także wielka wartość. No bez tego, no przecież nie będę, gdzie ja będę tego byka trzymał, prawda? Wyjdę na drogę, czy... Spróbujemy. Właśnie, to jest najważniejszy argument. Pan na drodze. To No ja, właśnie. to ja coś tu... Pan na drodze, a jeszcze żeby na drodze. Pan na tym byku, to wywoła, wiesz, powiedzą, żądamy dalej utrzymania tego gospodarstwa, Ja się utrzymania tej podzielę. fermy. I my żądamy. No, tak, Nie. A ja dziękuję panu Wencesowi bardzo, że pan o mnie walczy tak jak lew. No, Pan- zobaczymy. Pan Jak Lech to. Obara to dla mnie się kojarzy z lwem. O, Walczy jak lew. ale już taki stary troszeczkę. Jak należałoby przypomnieć wszystkim, również rzeczoznawcom, że ten dokument, który czasem robią dla różnych potrzeb, bo to i nie tylko kredytowych, nie tylko egzekucyjnych, różnych, Też i chce którzy kupić proszą, i też chce wycedzić. zrób więcej, zrób mniej, znajdź.
jest to dokument urzędowy i fałszerstwo jego, czyli niezgodność z normami, jakie ekonomicznymi, innymi, czyli fałszerstwo dokumentu, jest odpowiedzialność karna, jak fałsz dokumentu publicznego. Także to powinno przyświecać. I w naszej, że tak powiem, mojej drodze zawodowej, mojej kancelarii, były momenty, które kończyły się i zakładem karnym dla rzeczoznawcy, ale i komornicy mieli też kary pozbawienia wolności, w tym bez zawieszenia. Także spróbujemy, akurat broni Boże nie traktuję to jako groźbę, ale jest jakaś możliwość i powinni sobie i komornicy, i rzeczoznawcy zdawać sprawę, że Trzeba działać. że może przyjść czas odpowiedzialności surowej. No tak? Ale wierzmy w to, że to są także wszyscy ludzie uczciwi i doprowadzimy, znajdziemy jakieś rozwiązania. Dobrze? Jestem tej myśli. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Kacpra Rogoza, Łukasza Tredera, Marcina Kozuba oraz Mariusza Potockiego i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.